Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie o poranku. Dziś dzień z inflacją. Bądź ostrożny na rynku. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co robi Ace Market U po godzinach, zachęcam do polubienia naszego nowego kanału komunikacji na Instagramie. Link w opisie. Dziękuję i do zobaczenia. Dziś dzień z inflacją. Bądź ostrożny na rynku. Zanim przejdziemy do głównego tematu, rzućmy okiem na to, co się teraz dzieje na rynku obligacji, ponieważ ten rynek pozwoli nam najlepiej oszacować, co się dzisiaj wydarzy, jaka będzie interpretacja tych danych, które poznamy, które będą spływały podczas kolejnych godzin sesji, która, przypominam, kończy tydzień, kończy miesiąc, kończy kwartał i kończy półrocze, więc ma bardzo duże znaczenie. Zaczynamy od wykresów pokazujących inwersję krzywej dochodowości, czyli spread między dwójkami a dziesiątkami w Stanach Zjednoczonych. Widzimy, jak bardzo w takiej sytuacji jest to odchylenie obserwowane. Ta czułość tego wskaźnika jest bardzo duża i bardzo często szerokiemu gronu inwestorów takie zachowanie sygnalizuje możliwość wystąpienia recesji w amerykańskiej gospodarki. Jak widzimy, inflacja, która doprowadziła do podwyżek stóp procentowych na całym świecie, teraz przynosi nam konsekwencje rynkowe i prawdopodobnie także przeniesie się na sferę realną gospodarki. Rynek zastanawia się, czy ta recesja będzie w gospodarce obserwowana. No i to jest jeden z głównych tematów, na które warto skupić swoją uwagę. Na następnym wykresie widzimy tą samą inwersję krzywej dochodowości z zaznaczonymi momentami, kiedy była recesja w amerykańskiej gospodarce i widzimy, że na rynku najbardziej niebezpieczny jest moment, kiedy ta inwersja krzywej dochodowości się odwraca i w takiej sytuacji występuje to środowisko recesyjne, dlatego też w sytuacji, kiedy teraz jesteśmy na tych bardzo niskich poziomach, gdyby się zaczęło odwracać, czyli zwłaszcza gdyby amerykańskie dwójki zaczęły iść mocniej w dół na rentownościach, czyli ten spread zacząłby się znowu kierować w okolice poziomu 0, to wystąpiłoby środowisko recesyjne i tego rynek może się obawiać, ponieważ nie uwzględnił tego jeszcze w cenach. Takie jest moje zdanie, a teraz, kiedy jesteśmy po półroczu i indeksy giełdowe są wyraźnie wyżej niż na samym początku tego roku, no może być to pretekst do wywołania głębszej korekty spadkowej, warto być tego świadomi. Wczoraj doszło do ciekawego wydarzenia, ponieważ pierwszy raz od miesiąca coś się wydarzyło mocniejszego na obligacjach, na amerykańskich obligacjach. Weszliśmy w górę nad poziom 3,80 i jesteśmy bardzo blisko tego, żeby przetestować tą już 9-miesięczną linię trendu spadkowego w okolicach 3,90. Więc rynek musi wkrótce sobie odpowiedzieć na pytanie, którą stronę wybierze. I jeżeli te dzisiejsze dane będą wskazywały na pogłębienie tendencji dezinflacyjnych, to będzie środowisko ku temu, żeby ta linia się obroniła. Jednak jeżeli rynek uwierzy w to, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych na całym świecie, to amerykańskie papiery mogą zachować się tak samo jak te brytyjskie, które teraz już wyceniają 150 punktów podwyżek stóp procentowych w dalszej kolejności. Amerykańskie papiery zastanawiają się, czy wycenić kolejne 25 punktów bazowych, natomiast jeżeli doszłoby do pokonania tej linii trendu spadkowego, jeżeli te dane zostaną zinterpretowane w taki sposób, że ta presja wzrostowa rentowności będzie obserwowana, no to będzie to jednoznaczny sygnał, że rynek spodziewa się następnych podwyżek stóp procentowych i pod to spekuluje. Natomiast dziś dzień z inflacją. Warto być ostrożnym na rynku, ponieważ bardzo wiele się wydarzy. Zaczynamy już o 8:45 o inflacji z Francji za czerwiec. Widzimy, że ma ona wyraźnie spaść. Później dla świata dostaniemy dane o inflacji dla strefy euro, wstępne czerwcowe dane i w tym wypadku mają być one podwyższone, a jest to efekt tych danych z Niemiec, które były zaburzone tymi pakietami pomocowymi turystyce i takiemu zbiorowemu transportowi zbiorowemu.
Dlatego też nie przywiązywałbym do tego wzrostu większej wagi, natomiast warto odnotować, że inflacja w strefie euro w czerwcu ma być wyższa niż w maju, a o godzinie 14:30 dostaniemy ulubiony wskaźnik inflacyjny Fedu, czyli wskaźnik PCE za maj i te dane mają pokazywać kontynuację tendencji dezinflacyjnej. Dlatego też moim zdaniem rynek będzie się na nich skupiać. Przypominam, to jest ulubiona miara inflacji Fedu, więc jeżeli będzie ona niższa niż zakładały prognozy, rynek powinien się do tego dostosować. W tym wypadku powinien zacząć kupować obligacje, czyli rentowności powinny spadać, ale jeżeli się okaże, że inflacja jest wyższa, no to będzie wyśmienity pretekst do tego, żeby cały czas zakładać, żeby jeszcze bardziej zakładać, że te podwyżki stóp procentowych jednak będą i że warto przecenić obligacje. Dlatego też rynek obligacji jest dzisiaj taki istotny i bądźmy wyczuleni na to, co się wydarzy. Plus oczywiście o godzinie 10 dostaniemy wstępne dane o inflacji dla naszego kraju. Ma być to 11,8. Widzimy rozstrzał prognoz między 11,4 a 12,3% i zobaczymy, jak bardzo będzie się inflacja różniła względem tego, co się dzieje. Na fali inflacyjnej prognozy były pobijane w górę przez wskaźnik, a teraz, kiedy mamy fazę dezinflacyjną, to dane są lepsze niż zakładały prognozy. No i moim zdaniem też tak właśnie będzie teraz. Natomiast reakcja rynkowa także jest dla nas istotna i także bądźmy wyczuleni na zachowanie polskich obligacji, ponieważ moim zdaniem one także chcą zakładać, że procesy dezinflacyjne pozwolą obniżyć stopy procentowe w Polsce, więc te dane mają też bardzo duże znaczenie dla perspektyw oczekiwań co do tego, co w drugiej połowie roku stanie się z polskimi obligacjami i z perspektywą co do stóp procentowych, ponieważ pomimo tego, że dla całego świata stopy procentowe mają iść w górę, takie są oczekiwania co do rynku, natomiast dla Polski, dla całego naszego tutaj regionu, ponieważ to samo zjawisko na przykład ma miejsce dla Czech, rynek spodziewa się obniżek stóp procentowych i te dzisiejsze dane pozwolą nam lepiej zrozumieć, czy takie zjawisko obniżek stóp procentowych może faktycznie mieć miejsce. Poza tymi danymi o inflacji poznamy także dane inne ciekawe, czyli informacje z rynku pracy z Niemiec za czerwiec. Im wyższa dodatnia wartość, tym gorzej, tym będzie to bardziej zła wiadomość dotycząca niemieckiej gospodarki i wiązałbym to wtedy z tymi wskaźnikami PMI, które także za czerwiec były bardzo, bardzo złe, dlatego też bądźmy też wyczuleni na godzinę 9:55 na te dane z rynku pracy z Niemiec oraz poznamy także ciekawy czerwcowy odczyt wskaźnika Chicago PMI. I podobna będzie interpretacja tego wskaźnika względem tych, które mamy dla krajów europejskich. Zobaczymy, czy pewnego rodzaju spowolnienie gospodarcze w tym regionie w Stanach Zjednoczonych także ma miejsce i jest kontynuowane. Więc przed nami dzisiaj bardzo ciekawa sesja z dużą ilością danych makroekonomicznych, które nam pozwolą ostatecznie przybliżyć odpowiedź na pytanie, czy recesja się zbliża, a na następnym wykresie widzimy, że na chwilę obecną rynek wycenia, że jest 65% prawdopodobieństwa wystąpienia recesji w amerykańskiej gospodarce na przestrzeni następnych 12 miesięcy. Ten wskaźnik, jak widzimy, rośnie, a te dzisiejsze dane o inflacji z innych części gospodarki pozwoli nam jeszcze lepiej oszacować to, czy takie prawdopodobieństwo wzrośnie, czy też spadnie. Dlatego warto być ostrożnym na rynku. Nie tylko z tego powodu, że mamy koniec półrocza, koniec kwartału, koniec miesiąca, ale także z tego powodu, że te dane pozwolą nam lepiej oszacować, co może się stać ze stopami procentowymi w drugim półroczu tego roku, a to ma bardzo duże znaczenie dla rynków finansowych. Naprawdę warto być tego świadomym, co się dzieje. No i także bądźmy wyczuleni na zachowanie amerykańskiego dolara, który wczoraj zaczął reagować umocnieniem na tą falę wzrostów rentowności amerykańskich obligacji, na wzrost atrakcyjności amerykańskiego oprocentowania i dlatego też te dzisiejsze dane, jeżeli okażą się, że inflacja jest wyższa niż zakładały prognozy, pozwolą na kontynuację tej tendencji, czyli wzrostu rentowności amerykańskich obligacji i presji na rzecz amerykańskiego dolara. Dlatego też zobaczymy, co się dalej wydarzy. Natomiast w tym
na tym wykresie widzimy, że rynek obawia się i widzi, że wkrótce będzie musiał rynek wybrać wyraźnie którąś ze stron. Albo pokonane zostanie wsparcie i amerykański dolar będzie miał potencjał do mocniejszego, silniejszego umocnienia, bądź też ten opór w postaci tej dwuletniej linii trendu spadkowego, a w takiej sytuacji otworzy się perspektywa na kolejny, mocniejszy ruch wzrostowy. Dzisiejsze dane mają potencjał ku temu, żeby odpowiedzieć nam na pytanie, w którą stronę bardziej prawdopodobny jest ten ruch. Dlatego też bądźmy wyczuleni na te dane o inflacji. A indeks Standard & Poor cały czas chce rosnąć, kontynuacja tendencji wzrostowej ma miejsce, więc nic tutaj nowego się nie dzieje i wygląda na to, że inwestorzy robią wszystko, żeby jak najwyżej zakończyć kwartał i półrocze, żeby zaksięgować jak najlepszą dodatnią stopę zwrotu w funduszach inwestycyjnych i widzimy dla Europy, że ta relatywna słabość się pogłębia, nie widać jakiejś presji na wzrosty indeksu DAX, dlatego też moim zdaniem należy być wyczulonym wkrótce na to, co się wydarzy. Moim zdaniem część inwestorów już obstawia, że coś negatywnego wydarzy się w strefie euro, dlatego też te europejskie spółki zaczynają się od kilku tygodni zachowywać gorzej niż te w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli rentowności pójdą w górę, amerykański dolar się zacznie umacniać, to jest to bardzo zła wiadomość dla ceny złota, ponieważ będzie miała ona fundamentalną podstawę ku temu, żeby zaliczyć następną falę spadkową. Dlatego ja się bardzo dziwię, dlaczego też wczoraj udało się obronić poziom $1900. Natomiast na razie tendencja spadkowa nie jest niczym zachwiana. To zagrożenie w krótkim terminie mocnego spadku ceny złota jest bardzo realne i widzimy, że ta świeca, która ma teraz się kształtuje miesięczna, świeca kwartalna i półroczna, raczej nie napawają optymizmem, dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się wydarzy. Natomiast radzę także obserwować cenę miedzi, która wygląda na to, że będzie sygnalizowała negatywne zjawiska na rynku ryzyka. Jeżeli dzisiaj kontynuacja tendencji spadkowej będzie obserwowana, to ja bym bardzo uważał także na zachowanie indeksów giełdowych. No i zobaczymy, czy uda się wrócić na poziom $70 na ropie naftowej. Na razie tutaj konsolidacja cały czas ma miejsce, ten poziom pełni rolę punktu odniesienia. Każde wyjście powyżej $70 da potencjał ku temu, żeby ruszyć w kierunku tego $74. Zobaczymy, czy jest popyt, czy jest ten trzymacz, który będzie chciał zrobić wszystko, żeby ten poziom został obroniony na ropie naftowej. I warto także obserwować Bitcoina, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu Bitcoin zdradza ochotę na to, żeby przejść poziom $31,000, a gdyby tak się stało, otworzy się perspektywa do ruchu o kolejne $4,000 w okolicy $35,000. Dlatego też bądźmy wyczuleni na zachowanie tego Bitcoina, który żyje po prostu swoim własnym życiem i jest odklejony od generalnej tendencji na rzecz ryzyka albo od ryzyka. Dlatego też jest duży potencjał ku temu, żeby myśleć o tym, że ta kontynuacja tendencji z poprzedniego tygodnia będzie obserwowana, a jeżeli zakończymy kwartał, półrocze i miesiąc na maksimach, to naprawdę szansa na kontynuację tendencji wzrostowej. I na koniec polskie aktywa. Jeżeli się okaże, że dzisiaj procesy dezinflacyjne spychają polską inflację niżej niż zakładają prognozy, to przede wszystkim presja powinna wystąpić na rzecz kupna polskich obligacji i że te rentowności będą miały szansę zakończyć całe półrocze na swoich minimach, czyli przejść poziom 5,70. Natomiast jeżeli będzie oczywiście odwrotnie, to będzie potencjał ku temu, żeby zachować jednak tą konsolidację. Dlatego też te dane o godzinie 10 o inflacji w Polsce mają duże znaczenie. Bez względu na wszystko, coś dziwnego dzieje się na rynku złotego. Raz mamy silną presję osłabienia, później mamy umocnienie. Moim zdaniem jest to powiązane z zachowaniem warszawskiej giełdy papierów wartościowych, której oczywiście perspektywa tego, żeby inflacja była w Polsce niższa niż zakładały prognozy, będzie korzystniejsza. Dlatego też moim zdaniem im będzie niższa inflacja, tym lepiej dla giełdy papierów wartościowych, a im wyższa inflacja, tym gorzej dla giełdy papierów wartościowych. W ostatnim czasie widzimy, że pojawia się popyt i
który nie chce doprowadzić do spadku poniżej 2000 punktów na indeksie WIG20. Na tym wykresie widać, jak duże jest znaczenie tego poziomu. No i po prostu czekamy na to, co się dalej wydarzy. Wygląda na to, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że zakończymy półrocze, kwartał, miesiąc nad poziomem 2000 punktów, co pozwoli z optymizmem patrzeć na drugie półrocze dla perspektyw nie tylko dla giełdy papierów wartościowych, ale także dla innych polskich aktywów. Dlatego też moim zdaniem są rosnące, optymistyczne perspektywy dla wszystkiego, co polskie na kolejne 6 miesięcy. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą obserwować jak i co robi Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, link w opisie. Zachęcam jeszcze raz do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.